pojawiają się dosłownie w mgnieniu oka. Tajemnicze sygnały z kosmosu, których źródło pozostaje nieznane. Tak zwane szybkie błyski radiowe to jedna z największych zagadek wszechświata. W tym programie pokażemy, co wiadomo na ich temat. Zapraszamy na Astronarium. Na czym polega zagadka szybkich błysków radiowych? To zjawiska, które odkryliśmy zaledwie kilkanaście lat temu i od razu wzbudziły one ogromne zdumienie. Historia zaczęła się od tak zwanego sygnału Lorimera. W roku 2007 profesor Duncan Lorimer i jego student David Narkewicz analizowali archiwalne dane z australijskiego radioteleskopu Parkes. To wtedy trafili na coś zdumiewającego. Był to pojedynczy, niezwykle krótki sygnał radiowy. Trwał zaledwie 5 milisekund, ale nie to było najdziwniejsze. Analiza sygnału pokazała, że odkryty impuls musiał pochodzić spoza naszej galaktyki, a jego źródło mogło się znajdować w odległości nawet 3 miliardów lat świetlnych. Aby z tak daleka dotarł do nas taki sygnał, musiało za nim stać zjawisko o ogromnej energii. Problem w tym, że nie wiadomo, co mogło nim być. Podobnych sygnałów zaczęto z czasem odkrywać dziesiątki. Zyskały one miano szybkich błysków radiowych. Wciąż nie wiadomo jednak, skąd się biorą. Niektórzy sugerują, że mogą za nie odpowiadać czarne dziury. Inni, że to efekty zderzania się gwiazd neutronowych. Pojawiły się nawet sugestie mówiące, że mogą to być sygnały od obcych cywilizacji. Przekonajmy się, co z tego może być prawdą i co jeszcze wiemy na temat szybkich błysków radiowych. Z pytaniami o tajemnicę szybkich błysków radiowych zjawiamy się w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tu, w Piwnicach, niedaleko Torunia, znajduje się największy polski radioteleskop. Mierząca 32 metry średnicy antena służy także do obserwacji szybkich błysków radiowych. Badaniem tych zagadkowych zjawisk zajmuje się dr Marcin Gawroński. Jak mówi, naukowcy nazywają je w skrócie FRB, od angielskiego Fast Radio Bursts. Choć takich zjawisk odkryto już wiele, nadal nie ma pewności, co może być ich źródłem. Po prostu szuka się wszelkiego rodzaju niestacjonarnych sygnałów o dowolnej długości czasu trwania, gdzie właściwości fizyczne tego sygnału sugerują, że to nie jest zjawisko wyprodukowane lokalnie przez nas, albo gdzieś na orbicie blisko. No, generalnie my nie używamy w komunikacji impulsów mikrosekundowych, więc jeżeli widzimy tego typu zjawisko, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że to jest zjawisko pozaziemskie. Obecna baza obserwacji pokazuje, że te zjawiska są bardzo różnorodne. Znamy obiekty, które jeden błysk wyprodukowały. Znamy obiekty, które się nazywa repeaterami, które powtarzają się i wydaje się, że statystycznie właściwości błysków dochodzących od repeaterów są inne niż od źródeł pojedynczych. Ale to nie musi nic oznaczać, bo to może być typowy efekt sprzętowy, bo po prostu repeatery obserwujemy częściej, bo wiemy, że coś można zauważyć. Znamy przynajmniej dwa, jeden na pewno, albo podejrzewa się, że drugi, że są to obiekty okresowe, gdzie aktywność jest okresowa. W jednym przypadku to jest potwierdzone 16,1/3 dnia i to jest właśnie najbliższe znane nam źródło FRB, które właśnie znajduje się około 150 megaparseków od nas. To jest ciekawe, to źródło ulokowane jest w obszarze gwiazdotwórczym.
w galaktyce. Udało się za pomocą europejskich radioteleskopów. Nasz radioteleskop też w tym brał udział. Dokładnie zlokalizować miejsce, skąd te błyski dochodzą, ale tu oczywiście jest sukces, bo wiedzieliśmy mniej więcej w jakim czasie patrzeć, kiedy to źródło było aktywne. Wydaje się, że właściwości promieniowania, właściwości polaryzacyjne, struktura błysków radiowych jest bardziej skomplikowana w przypadku tych repeaterów. Czy to jest osobna klasa obiektów? Nie wiemy. Czy pochodzenie i procesy fizyczne związane z repeaterami i z klasycznymi źródłami FRB, czy to oznacza, że to są dwie różne klasy obiektów? Nie wiemy. Obserwacji jest za mało, mamy zbyt małą statystykę. Co więcej, udało też nam się zidentyfikować kolejne pary obiektów, to znaczy zidentyfikować galaktyki macierzyste, jeśli wierzyć, że to nie jest zupełny przypadek. W przypadku dwóch repeaterów, o jednym mówiłem, w przypadku drugiego repeatera też wiemy, że on znajduje się w miejscu, gdzie istnieje obszar gwiazdotwórczy, więc może to sugerować powiązanie z masywnymi gwiazdami, czyli gwiazdy neutronowe, magnetary, ewentualnie czarne dziury. Ale mamy też zidentyfikowane zjawiska FRB w galaktykach całkowicie nieaktywnych pod tym względem, więc wydaje się, że sama zjawisko FRB nie jest powiązane generalnie z procesami gwiazdotwórczymi, bo widzimy galaktyki aktywne i pasywne. I to by oznaczało, że jest wiele różnych typów obiektów, które są w stanie wyprodukować coś, co my nazywamy FRB, a tak naprawdę to, co obserwujemy, to jest dopiero początek wszechświata radiowego, które do tej pory był przed nami ukryty i też trzeba zdawać sobie sprawę, jaka jest skala zjawiska, bo obecne oszacowania mówią, że to mniej więcej kilkadziesiąt zjawisk podczas dnia. Kiedyś liczyłem według oszacowań dla naszego radioteleskopu i ślepo patrząc, nasz radioteleskop powinien przynajmniej widzieć 3 zjawiska tygodniowo, gdyby rejestrować dane na ślepo, w obecnie w jakim kierunku. Z tego też powodu dużo radioteleskopów zaczyna prowadzić, tak jak kiedyś była moda na pulsary, tak teraz ze względu na zakłócenia, które przeszkadzają w obserwacjach pulsarów. No i ze względu na rozwój sprzętowy zaczęto śledzić obiekty FRB i są dedykowane duże projekty tylko po to, żeby te obiekty obserwować. Szybkie błyski radiowe okazały się na tyle różnorodne, że trudno wyciągać spójne wnioski na ich temat. A co do możliwego pochodzenia tych zjawisk powstało wiele, często bardzo odmiennych teorii. Jest bardzo dużo hipotez, od jakichś efektów związanych z kosmologią, jakichś kwantowych efektów kosmologicznych, po technosygnatury. Też jawnie są publikacje, które sugerują, że przynajmniej część FRB to może być efekt działalności technologicznej obcych cywilizacji. Czas trwania tych zjawisk sugeruje, że to są bardzo zwarte obszary, które są odpowiedzialne za emisję. Mówimy tu o obszarach rozmiaru miasta średniego. Więc w tym przypadku naturalnymi obiektami kosmicznymi, które można porównać z takimi obszarami, jednocześnie wiemy, że te obiekty są rezerwuarem olbrzymich ilości energii, które można spożytkować w różny sposób, są albo gwiazdy neutronowe, albo czarne dziury. I najczęściej z aktywnością w jakiś sposób tych dwóch obiektów łączy się istnienie tej klasy obiektów jak FRB. Obserwacje szybkich błysków radiowych w innych galaktykach nie dały jednoznacznej odpowiedzi na temat ich pochodzenia. Niedawno miało jednak miejsce odkrycie, które może przynieść przełom w próbach rozwikłania tej zagadki. Dwudziesty 8 kwietnia 2020 roku. Tego dnia udało się zarejestrować szybki błysk radiowy, który okazał się inny niż wszystkie dotychczas. Sygnał odebrały teleskopy należące do kanadyjskiego projektu CHIME i amerykańskiego STARE-2. Nie pochodził on jednak z żadnej odległej galaktyki. Jego źródło znajdowało się bez porównania bliżej, w obrębie naszej własnej Drogi Mlecznej. Zjawisko z 28 kwietnia 2020 roku było pierwszym szybkim błyskiem radiowym dostrzeżonym w naszej galaktyce. Dzięki temu można się było dokładniej przyjrzeć miejscu, z którego pochodził ten impuls. Okazało się, że znajduje się tam znany już wcześniej magnetar, osobliwy rodzaj gwiazdy neutronowej. Czy właśnie takie obiekty stanowią zatem odpowiedź na zagadkę szybkich błysków radiowych? Aby to zrozumieć, trzeba wyjaśnić, czym są te zdumiewające gwiazdy.
Jak mówi profesor Jean-Pierre Lassota, magnetary to jedna z możliwych pozostałości po śmierci gwiazd o masach od kilku do kilkunastu mas Słońca. Swoją nazwę zawdzięczają niezwykle silnym polom magnetycznym. Co ciekawe, w ich badaniu istotną rolę odegrał polski astronom, profesor Bohdan Paczyński. Są to gwiazdy neutronowe, co w dzisiejszych czasach już nie jest niezwykłe. Trzeba pamiętać, że przez długi czas w ogóle uważano, że gwiazdy neutronowe to są jakieś wymysły teoretyków. Uważano, że takich rzeczy nie ma. No i potem się okazało, że są i że jest ich bardzo dużo i że niektóre z nich, te szczególnie, które widzimy, są silnie namagnesowane. W tych samych latach odkryto tak zwane błyski gamma. I wśród tych tak zwanych błysków gamma był jeden zupełnie niezwykły, który udało się go zlokalizować, był w wielkim obłoku Magellana i okazało się, że tam też obserwuje się okres 8 sekund w promieniowaniu tego, to właśnie była gwiazda neutronowa, która ma okres obrotu 8 sekund. Były różne hipotezy na temat, co to może być i tutaj odpowiedź na to znalazł Bohdan Paczyński, którego śmiało można nazwać największym polskim astronomem od czasów Kopernika. Otóż on może dlatego, że jednocześnie w tym samym czasie w Princeton, gdzie był Paczyński, było też dwóch młodych uczonych, jeden Amerykanin, drugi Kanadyjczyk, Richard Duncan i Christopher Thompson, którzy zapostulowali, że źródłem energii tej gwiazdy neutronowej w obłoku Magellana jest bardzo silne pole magnetyczne. Nie takie magnetyczne, silne pole, jak jest w pulsarach, czyli 10 do 12, tylko 100 razy, 1000 razy, a może nawet 10 000 razy większe, czyli 10 do 14, 10 do 15 Gaussów. I Paczyński, jak to on, bardzo prosto policzył, jaka byłaby prawdziwa jasność krytyczna, jak pole magnetyczne by zwiększyło tę jasność. I okazało się, że jeżeli w tej gwiaździe neutronowej, która była źródłem tego potężnego, miękkiego błysku gamma, pole magnetyczne byłoby 10 do 14, to byłaby właśnie ta obserwowana jasność, byłaby właśnie około tej krytycznej. I to by rozwiązywało problem. Jednocześnie policzył, jaka energia byłaby w takim polu magnetycznym, to się okazało, to już było wiadomo od Duncana i Thompsona, że to odpowiada właśnie temu, co się obserwuje. I to było narodzenie się magnetarów. Okazało się, że pola magnetyczne wokół magnetarów osiągają wartości niespotykane nigdzie indziej we wszechświecie. To właśnie zawarta w nich energia sprawia, że te niezwykłe gwiazdy potrafią stać się źródłem potężnych rozbłysków w różnych zakresach promieniowania. W jaki sposób się energia magnetyczna wyzwalać? Bo to nie jest tak łatwo wyzwolić energię magnetyczną. Są modele teoretyczne i na tym polega trudność, że gwiazda neutronowa to jest takie coś, na którego temat istnieją różne modele, bardziej lub mniej wyrafinowane. Jeszcze jeśli chodzi o zewnętrzne warstwy tej gwiazdy, taką tą otoczkę, to gwiazda neutronowa ma tak jak Ziemia skorupę. Jest skorupa ziemska, jest skorupa gwiazdy neutronowej. Ale jak się głębiej tam zajrzeć, kiedy są już gęstości, które są większe od gęstości jądrowych, to już tam nie bardzo wiemy, co się dzieje. Jak się czasami robi pokazuje się, jak wygląda struktura gwiazdy neutronowej, to często właśnie w tym jądrze umieszcza się duży znak zapytania. Uważa się, i są na to bardzo dobre dowody, że to wnętrze, to jądro gwiazdy neutronowej jest nadcieczą. No i teraz to jest bardzo, bardzo zabawne, jeżeli ktoś cokolwiek słyszał o nadcieczy, że nadciecz nie może rotować, nie może się obracać. No ale pulsary się obracają. Więc tam tworzą się takie wiry. To, co się akurat obserwuje w laboratorium. I cała rotacja, czyli cały moment pędu, który charakteryzuje rotację, znajduje się właśnie w tych wirach. I teraz przypuszcza się w niektórych modelach, że wokół tych wirów w jakiś sposób owija się pole
magnetyczne, ten cały skomplikowany układ rotuje i traci energię. Utrata energii znaczy spowolnienie rotacji. I teraz pole magnetyczne w tych obiektach jest tak potężne, że ono jakieś, można powiedzieć, trzyma tę skorupę i w pewnym momencie to napięcie magnetyczne jest zbyt duże, żeby utrzymać tę skorupę i skorupa pęka. Te pęknięcia skorup reorganizują pole magnetyczne i tak się wyzwala ta energia pola magnetycznego. Troszkę to jest jak takie skrajne rozbłyski słoneczne. Otóż to się dzieje tylko w skali o wiele energetycznej gęstości, wszystkiego rzędy wielkości większej. Najciekawsze w magnetarach to jest to właśnie, że one dają nam jedyny dostęp do niesłychanie silnych pól magnetycznych, które oddziaływują z niesłychanie gęstą materią. Od niedawna podejrzewa się właśnie, że również podczas niektórych tych wybuchów powstają te bardzo szybkie błyski radiowe. Czy właśnie taki proces mógł być źródłem szybkiego błysku radiowego w drodze mlecznej? Dr Paul Scholz jest jednym z naukowców odpowiedzialnych za to odkrycie. Jak mówi, sygnał zarejestrowany przez teleskopy CHIME wskazuje na rolę magnetarów przy powstawaniu zjawisk FRB, ale niekoniecznie daje odpowiedź na wszystkie pytania. Konsekwencje tego odkrycia na pewno są ekscytujące. Do tej pory szybkie błyski radiowe obserwowano wyłącznie w innych galaktykach, oddalonych o miliony czy nawet miliardy lat świetlnych. A ten znajduje się może kilkadziesiąt tysięcy lat świetlnych od nas. Przy takim porównaniu to dosłownie nasze kosmiczne podwórko. Na dodatek jest to źródło, które znamy. Znamy jego naturę. Wiemy, że jest to magnetar. Tymczasem w przypadku wszystkich pozagalaktycznych szybkich błysków radiowych ich źródła były i nadal pozostają zagadką. Magnetar to gwiazda neutronowa o niezwykle silnym polu magnetycznym. To pole czasem może doprowadzić do pęknięcia skorupy gwiazdy neutronowej. To powoduje wyzwolenie energii. W jaki sposób ta energia generuje szybki błysk radiowy, nie jest jednak jasne. Jedna z teorii mówi, że wysokoenergetyczne promienie rentgenowskie i promienie gamma uwolnione w takim zjawisku uderzają w jakąś materię znajdującą się w pobliżu magnetara i to tam powstaje szybki błysk radiowy. Inne koncepcje głoszą, że to cząstki rozchodzące się w silnym polu magnetycznym wyzwalają w jakiś sposób szybki błysk radiowy. Jak się to dzieje, jest przedmiotem dość intensywnych badań teoretycznych. To kuszące, by stwierdzić, że odkryliśmy właśnie źródło szybkich błysków radiowych i możemy spocząć na laurach. Ale to nie cała odpowiedź na tę zagadkę. To, czego się dowiedzieliśmy, to, że magnetary są w stanie produkować emisje radiowe o sile i czasie trwania porównywalnym do tego, co od ponad dekady obserwowaliśmy dla źródeł pozagalaktycznych. To samo w sobie jest ogromnym odkryciem. Przed tą detekcją była to jedynie teoria, iż magnetary mogą produkować szybkie błyski radiowe. A teraz jesteśmy tego pewni. Nie potrafimy jeszcze stwierdzić, czy magnetary odpowiadają za wszystkie szybkie błyski radiowe, jakie widzimy w innych galaktykach. Są istotne różnice między zjawiskiem z naszej galaktyki, a tymi spoza niej. Po pierwsze, źródła pozagalaktyczne są znacznie bardziej aktywne. Zobaczyliśmy dotąd tylko jedno zjawisko dostatecznie jasne, by zasługiwać na miano szybkiego błysku radiowego dla wszystkich magnetarów w naszej galaktyce. Podczas gdy w innych galaktykach są źródła zdolne wyemitować ich dziesiątki w ciągu zaledwie kilku minut. Jest więc jasne, że potrzeba bardziej aktywnego źródła, by wytłumaczyć wszystkie błyski w innych galaktykach. Być może są za to odpowiedzialne jakieś bardziej egzotyczne magnetary.
Istotną różnicą jest także fakt, że nasza detekcja należy do najsłabszych. Ilość uwolnionej energii była od 10 do 100 razy mniejsza niż dla najmniej energetycznych szybkich błysków radiowych. A znamy i takie zjawiska, które są blisko 1 miliard razy silniejsze niż błysk od magnetara w drodze mlecznej. To spora przepaść energetyczna. Wygląda na to, że sygnał, jaki zobaczyliśmy od magnetara w naszej galaktyce, może tłumaczyć tę słabszą część populacji szybkich błysków radiowych. Ale są też zjawiska o dużo większych energiach, dla których musielibyśmy bardzo nagiąć swoje myślenie, by dopasować je do magnetarów. Tak więc to na pewno ważna część układanki, ale nie rozwiązuje wszystkiego w temacie szybkich błysków radiowych. Wszystko wskazuje na to, że magnetary mogą tłumaczyć część szybkich błysków radiowych, ale nie wszystkie. Czy istnieją inne obiekty, które generują podobne sygnały, tyle że w odmienny sposób? A może za słabo rozumiemy towarzyszące im procesy? Nadal jest tu więcej pytań niż odpowiedzi. Choć szybkie błyski radiowe pojawiają się jedynie na ułamek sekundy, jeszcze przez długi czas mogą budzić nasze zdumienie, pokazując jednocześnie, jak wiele na temat wszechświata wciąż pozostaje nieznane. Szybkie błyski radiowe to jedna z największych zagadek współczesnej astronomii. Tak naprawdę badamy je od niedawna i być może kolejne obserwacje pomogą rozwikłać zagadkę ich pochodzenia. Jeśli tak się stanie, na pewno opowiemy o tym w Astronarium. Dziś to jednak wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.